Opuszczamy Košice, kierujemy się na Prešov i dalej na północ w kierunku ojczystego kraju. Monisia stęskniona. Dzisiaj jest 6, ostatni dzień naszego urlopu. Tak jest. Wracamy do życia, do standardowych obowiązków, do kufrozy. Tak jest. Wszyscy tam czekają stęsknieni, babcia Jagódka, Oj tak. Mikołajek. Ola, Mikołaje, Karolek, Na te kanapeczki z ogóreczkiem, tak no. Bidulek wygłodzony. Bartuś. Bartuś też, oj Bartuś to szczególnie czeka no. Na teściową, więc tak, dokładnie wszyscy czekają. No i jedziemy. Pogoda była bardziej pochmurna od rana, teraz się troszkę parę słoneczka tu trochę wyszło. Jest ciepło. Jest ciepło, więc nie jest źle. Cały nasz urlop w zasadzie był bez deszczu. Tak jest. Słonecznie, tak, dokładnie, ani kropli deszczu, bo zobaczymy, czy uda się ten wynik dowieść do ostatniego gwizdka. Natomiast na tą chwilę wygląda na to, że jest szansa przynajmniej, tak? Więc bądźmy optymistami. Się tej wersji Zobaczymy. trzymajmy. Tak jest. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo najnovšie len 5 pacientov, ale pozitívne je, že opäť nepripadlo žiadne úmrtie. Ministerstvo práce prijíma opatrenia, ktoré majú pomôcť rodinám. Tam nam leci tam właśnie ładna autostrada, którą mijamy, jak wczoraj Szerokim tłumaczyłem, a my sobie krajobrazowo jedziemy starą drogą. Bardzo malutki. Nieśpiesznie widzimy taka aleja drzew, tak dokładnie, już w Polsce takich chyba nie ma, bo wycięli, a tu się jeszcze, jak widzimy, ostało. Tak. W ramach promowania ekumenizmu na naszej wycieczce idziemy zwiedzać Sresko, tak jest. Acz też oczywiście z pełnym obrzydzeniem i wstrętem, bo oczywiście nie ma nic lepszego jak oszonek, zwłaszcza oszonek piasecznie. Tak. Nawet Natuś oszonka lubi. Nawet Natuś lubi, ale chyba nie tego. No Natuś częściej jeździ do oszonka na Ursynowie, no ale tego gorszego, no bo mają bliżej, ale cóż. No to jest wszystko kwestia względna. No, ale jeżdżą do oszonka. A tak mówią, różne są zboczenia, więc i można lubić oszonek piasecznie. No to Miłością. nie wymieniono. Tak jest. Niedźwiadek się ożywił, radość na twarzy, uśmiech, Bo zaraz ucha do może ucha, mnie wsadzi ponieważ gdyż co? Żeśmy trolejbusa zobaczyli, jadącego, ładny, biało-czerwony, czerwono-biały, chyba skręcia nam straszy, ale był. I niedźwiadek tu cały, podjarany, bardziej jakby on zobaczył torebkę jakąś skórzaną, no. Na widok tego trolejbusa, Louis Vuitton albo inną, tak. No. Po lewicy może widać nam z górku zamek. Jeżeli ja się dobrze nie mylę, to jest jakiś kapuszczański czy coś takiego zamek, ruiny zamku oczywiście. No my tam postaramy się za chwilkę podjechać tutaj, na Google wyszukałem. Zero przygotowania merytorycznego co do jakby godzin otwarcia i tak dalej, ale na spontan po znakach próbujemy tam za chwilkę trafić. Bo niedźwiadek, jak to niedźwiadek, w Brunhilda zamki lubi zwiedzać, w związku z tym ma nadzieję, że ma tam jakiegoś księcia z kuniem albo bez kunia zapozna. No. Jedziemy, zobaczymy, może choć na koniec się szczęście niedźwiadka uśmiechnie. Zjechaliśmy na drogę na Bardejów, przez którą zresztą przejechali potem. No i zamek widzimy, w oddali widać. Pytanie, jak tam się uda do niego dotrzeć, podjechać. No może na sam szczyt, ale jakieś wspinaczki się dzisiaj wysokogórskie, to chyba my się średnio czujemy, ale zobaczymy, co tu napisane jest. Chrad w lewo, tak? Tu jest ten chrad w lewo, no, to się skupmy, żeby nie było wypadku zaraz. Tutaj chrad w lewo. Dobrze.
To jedziemy w takim razie. Pogubmy tu się gdzieś. Zatem tak, tu widzimy informację o tym, że jest dostęp do zamku. Teoretycznie powinien być on otwarty dzisiaj też. Natomiast tak, tu jest, widzimy, parking dla autów, a tu jest znak, który oznacza jasno i przejrzyście, że El Dupa, nie pojedziemy dalej. Tu jest wskazówka, jakby ktoś miał wątpliwość, że tu jednak kierunek jest słuszny, czyli tam, po Château oczywiście, no ale no Château jest, widzimy, zajebiście wysoko, w związku z tym kawałek by tam trzeba było dojść, więc bardzo chętnie, ale chyba jednak innym razem, nie dzisiaj, bo i czas, bo i Wejście do zamku jest bezpłatne. bezpłatnie, tak, to właśnie już mówiłem, no ale niestety dzisiaj raczej sobie darujemy tą przyjemność z wielu powodów, no ale może na kolejny raz warto o tym pamiętać. Więc tak jak jedziemy dalej do Bardejova, tam się może przejdziemy po płaskim, po ryneczku i też będzie miło i sympatycznie. Teraz próbujemy podbić rynek w Bardejowie. Również totalny spontan, zero preparacji mentalnej, mapowej, wizualizacji, więc jedziemy tak na nosa. Prawo, lewo, pod prąd. Może się uda. Potem udało się dość sprawnie zaparkować. Tam chyba, jak rozumiem, ten słynny ryneczek podłużny przed nami, zaraz do niego dojdziemy. Budyneczek ciekawy. A tu jest urocza uliczka, bardzo ładniutka. I co tu oni się No, wyczaiła? na rogu jest Ulica Lennona, Johna Lennona. i te. To nie wiem, czy to widzą, może tacy są lepszy wzrok, widzą już. Generalnie tutaj w związku z tym jest, prawda, jakiś, rozumiem, jakieś tabliczki, Beatlesi w ogóle, tak, jakaś tutaj jest, no, wokół tego cała podnieta totalna. O, widzimy. Dzieci, kwiaty i te klimaty widzę, tak, bo tu są jak inne też zespoły z tamtej epoki, aczkolwiek Aerosmith, no to ja wiem, bym trochę polemizował, ale tu będzie, widzę, pan chyba jakiś ma sklep, może z gitarami, albo coś, w związku z tym to myślę, na tym cała jedzie zabawa. Co to ma wspólnego z Bardejowem, to ja nie bardzo wiem. Ty pani patrzy, tu jest co? Poniedziałek, piątek, 7, 17. My mamy co dzisiaj za dzień? Niedziela, czyli z defaultu się pod płacenie nie mieścimy. A nie jest to rezerwy, czy jak tam to się inaczej czyta po ich niemu. Więc możemy śmiało Audinię zostawić za darmożkę i pójść. Ładna pogoda jest, bo jeździmy słonko za chmurkami, Nie jest upalnie. czyli nie napitala za bardzo, ale nie jest zimno nawet. I jakiś taki delikatny wicharek. Nie wicherek, to się inaczej nazywa. Wiaterek? Nie, zapomniałem słowa, jest takie ładne polskie słowo na taki wiaterek, ale to może przypomnę za chwilę to w kolejnym wejściu. Zefirek? O, zefirek, tak. Zefirek tutaj widzimy, o, więc może tu pójdziemy. Troszkę to takie to wymarłe wygląda. Jakby ich wszystkich ten koronawirus gdzieś wygonił. W kościele są kochani. W kościele, fakt, żeśmy jechali, był kościół i była mysza faktycznie. A godzina, przypomnijmy, jest 12:39. No tak, to by pasowało, że jeszcze tam są pochłonięci faktycznie. No, po prostu. Pochłonięci, tak. No dobrze, to idziemy, zobaczymy gdzie dojdziemy. Duchowy. Oczywiście. Jest i rynek, czyli żeśmy jednak dobrze podjechali. Jak widzimy, rynek jest lekko pochyły. Tam jest, widzimy, niżej, tu jest źródełko wyżej i to jest chyba ta jego specyfika. Jakieś czytałem jakąś informację w przewodniku, natomiast nie pamiętam, ale chyba się chodziło o to, że on nie jest idealnie płaski, tylko właśnie jest taki pochyły
i to go wyróżnia spośród innych rynków europejskich. Acz miło, sympatycznie, widzimy, wszystko ładnie jest odrestaurowane. Jest na czym oko zawiesić. Acz lasek brak, ale no nawet bez lasek można oko zawiesić na widokach samego ryneczku. Mówię, tego czytałem. No ten sam kościół kulta Europy. Aha. Co, nie mamy jeszcze w środku? Nie W tej ma. bazylice? Nie wyczytała. Jest pusto. Czy to jest taka bazylika dekoracyjna, a nie aktywna? Mhm. Nieaktywna. No nie, no nie. Jest jak... Dzwony niczym dzwon niepodległości w Filadelfii. No ale te chmurki są takie, powiem, Deszczowe. Mhm. Mogą nam popsuć nasz Cumulusy dzisiejszy tam jakieś, nasz tak. dotychczasowy rekord ani jednego dnia bez deszczu, No tam było prawda? parę kropelek. No tak, a to było parę kropelek. I ty mówisz, tu jest ta wieża, co byś tak bardzo chciał na nią wejść kiedyś, tak? I na ten tarasik tam O, tam drewniany. ktoś idzie zresztą. Aha. Za jedyne 3 euro plus 2 za filmowanie. No, zapomniałem, że cena już jest taka europejska, natomiast generalnie Czyli 6 Ja za bardzo białe chętnie, sobie ale- plus filmowanie. ale na To pewno nie jest dzisiaj. 8, w sumie 8 euro. Ta przyjemność z jednym filmowaniem. Oczywiście 8 euro za 2 niedźwiedzie. Tak, ale Policzyłeś. w tym jest filmowanie jednego z niedźwiedzi, więc drugi już by nie mógł. No drugi W mógł, sensie mógłby tym samym sprzętem. albo mógł być zostać sfilmowany. A no też. No tak, to jest, ale to już inna sprawa to jest. Ma to już inne. Zobaczyć, co to jest. Ale już oczywiście podejdź. Tylko tam nie, że w jakąś studnię nie wpadnij, dobrze? Bo ja nie wiem, czy cię będę potem w stanie wyciągnąć. A nim Mr. Heban wróci z urlopu, to się chwilę tam nasiedzisz w tej studni. Nim po ciebie przyjedzie. Ale jest zasłonięte. Bo tam nie było studni. Tam nie było filmu. Czyli nie udało ci się wpaść. Nie, ale tu mogę spróbować. Chociaż jest szyba. Szyba. No to może pęknie, wiesz? Też Jest... się nie uda. No ja myślę, że jakbyś tam dobrze ją... Widzimy, domki są w podobnej stylistyce utrzymane, mają wszystkie szpiczaste daszki. Ładna paleta barw, nie ma jakichś kontrastów No i tu jest studnia. od lasa, od sasa, więc to jest niewątpliwie Tu jest też dła. ważne. Tutaj teraz zobaczymy, ten nasz niedźwiedź podziwia z taką fascynacją. Studnia była, Próbuję tak? czytać w językach. Próbuję obcych. czytać. Tak, well. Wskazywana w dokumentach z XVIII wieku Mhm. z oryginalną głębokością 23 metrów, jeżeli ja tutaj dobrze Dobrze czytam. kątem oka żem doczytał. Dobrze doczytał. No tutaj ty masz, o ja właśnie pamiętam jak się ze mną, Rinkowa studnia. ja pamiętam jak się ze mną kłóciłaś tam w Plowdiwie. Ja się kłóciłam. Tak, ile metrów głębokości ma rzeka w No. Plowdiwie. To teraz oceń tutaj swoimi czujnikami, i czy to jest 23 metry, czy to Nie jest... widzę, bo niestety nie widzę. Ja myślę, że ty ściemniasz, bo tam żeś się, wiesz, tak przechwalała, Tam bo powiedziałaś, było że nie ma, bardzo płciutko. że nie ma jak zweryfikować, a tutaj jest napisane, no może nie czarno na białym, ale wypiaskowane na szkle. Ja widzę właśnie, już wymiękasz, już tutaj właśnie, już tak. Tam Proszę, widziałam. Wrócimy, to ci pokażę, żebym tam wejdę nawet do tej wody. Żeby ci pokazać, że Plowdiwie, dobrze. się zanurzą dotąd maksymalnie. No Do dobrze. kolan to No dobrze, do tego Poznania bułgarskiego, tak, bułgarskiego. dobrze. Tutaj Monisia dobrowolnie stwierdziła, podda się karze odcięcia głowy przez kata. No już możesz już wyjść spod tego, dobrze. Natomiast generalnie, jak ty byś bez tych włosów wyglądała i bez tej głowy, to byłby problem. I ciekawe, czy bym tak jak te kurczaki jeszcze biegła Pobiegała chwilę jeszcze, tak? No może być. po ścięciu. Widzisz, pan ma taką materię, ma dziurkę na oczy, widział komu tam obcina. I co? No w sumie robota sympatyczna musiała być tak naprawdę. Pytanie, czy mu się potem Nie śniło po nocach. po nocach mu się potem śniło, czy mu się potem nie śniło, tak? Ale to może się już odpornił na to wszystko.
Widziałeś, jaki ładny ten budynek? Zaraz zobaczę, Niewetku. Tu Monisia uwagę zwróciła na ładny budynek, bo ma ładne malunki. No. I stwierdzi, że tam knajpa, tam może jakaś winiarnia faktycznie może być, to prawda, dlatego są malunki, tak? No dobrze, to może wejdę też w kadr. W ogóle bardzo przyjemne miasteczko, jest to znane, słynne. Z tym pachlym rynkiem, widzimy teraz tam jest najniższy punkt. Od którego zaczęliśmy. Od którego zaczęliśmy prawie, że. Niewątpliwie też, jak się w okolicy jest, nawet tak jak my, na chwilkę wpaść, się przejść i jak ktoś bardzo lubi wejść na tą wieżę, na ten drewniany tarasik, Czuli się lepiej. no na pewno warto. Byśmy się sprawdzili. No na pewno myślę, można gdzieś fajnie przenocować, więc to też jakiś pomysł na kolejne lata, na kolejne przejazdy przez Słowację, tak, żeby gdzieś w fajnym sobie miejscu po całym dniu jazdy z Warszawy, czy przed dniem jazdy do Warszawy zanocować na drodze do albo na drodze skądś tam w ramach dalszej wakacyjnej pelegrynacji. Tak jest, dokładnie tak. Dlatego Bardejów jak najbardziej polecamy. Niunio dzielnie stoi. Ciekawe, czy jakieś kotki były. Kiciusie, czy... Nie wiadomo, czy odpowiednio royal. No właśnie, z Niuniem nadążyć to jest ciężka sprawa. Może on tęskni za tamtym. Ja nie wiem, że on tęskni, on musi do mechanika pójść. Jak mu mechanik dupę przetrzepie, to mu te tęsknoty przejdą. Jak mu tam wymienią tam 3/4 bechów, to pogadamy, Niuniek. Albo to Bardejów Kupel jechał ten samochód z Gdańska, który żeśmy minęli parę chwil temu, co chyba nie było widać na filmie, ale był. Daję słowo. Minęliśmy znak mówiący, że do Polsko zostało ile kilometrów? 10? 10 było na znak. No to nas powtórkowy znak widzę, jest, żeby było potwierdzenie. Polsko jest ile? 9, a Gorlice 39 nawet, więc już po prostu Blisko, coraz bliżej. na wyciągnięcie ręki. Już czuć oddech prezesa praktycznie. Blisko, coraz bliżej. Sądząc po znakach i po nawigacji. Pokazuje niebieską linię już graniczną tuż. No i uwaga. Mamy. Jest, proszę Państwa. Jechaliśmy do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Jest tutaj. Wszyscy nas napadają, że kwarantannę mamy odbyć, jak Widzimy widać. tak, las rąk, tak, Tak. pozamykane na 4 zichery. Konieczna widzimy, tak, Konieczna. Małopolskie, powiat gorlicki. Tak jest. Laski z sanepidu stoją, tak, do wymazu się szykują. Jak najbardziej. Małopolska też nas wita. Zatem jedziemy dalej. Chmurki bądź mgła, cokolwiek to jest, no ale takiego czegoś myśmy na tej wycieczce nie mieli jeszcze, więc jest to ciekawa sprawa. Idziemy sprawdzić, czy co tu dają, tak? Upały jakby zelżały. Upały zelżały, zdecydowanie. Tak. Ładny obiekt. Odrestaurowany. Z parkingiem wewnętrznym również. Plus obiekt hotelowy, jak widzę, się znajduje w tym przybytku. Ale wejście to niedźwiadek jest tam faktycznie. Musimy się do wejścia wrócić. No tu masz jakieś? Niedźwiadek widzę zaczytany w karcie.
No zaczytamy. No, za pomocą okularów oczywiście się zaczytuje, bo bez to się nie dało. Ja już coś tam przejrzałem za ten czas. I będziemy teraz jakiś, myślę, rosołek będę chyba chciał wziąć. No to może ja mogę wziąć taki barszczyk do ulubieńca. No zaraz tutaj sobie pomyślimy i obwieścimy, jak decydujemy, myślę, decyzję. Zatem, jak na obrazku, Monisia wybrała barszczyk i kawę oczywiście. Przepraszam, oczywiście, rosołek wybrała. Demokratycznie oczywiście wybrała, no po co się pytać, drugie zdanie. Oraz ja w spadku dostałem właśnie ten barszczyk, co mi tam na myśli. Ale jedno i drugie wygląda bardzo apetycznie, więc... No i widzimy, oczywiście mój powiada, bo swojego będzie jej mało. O, to taki łakomczuk jest ten miedzianek. Pasi brzuszek i jeszcze paluszki podżera z humusem. Tak. Próbuję. A potem... Dobrze, to smacznego w takim razie. Więc widzimy właśnie tutaj, że niedźwiadek, prawda, jednak stwierdził, żeby chciał posmakować mojego pysznego barszczyku. To po pierwsze klimat. Po drugie stwierdził, że ten oto rosołek zawiera moją ulubioną przyprawę, czyli maggi. Troszkę. No troszkę. Powiedziałam, że zawiera Ja dużo. konsumuję w tej chwili i stwierdzam, że nie wyczuwam tejże przyprawy i mówię, że do babcinego jagódkowego No to na rosołku z pewno. maggi to się w ogóle nie umywa, bo tam jest pół flaszki maggi na taką miseczkę jak Ja ta. nie jadłam twojej babci. Więc maggi to po prostu widać, słychać i czuć, jak się ten rosołek je. Natomiast kolejna uwaga jest taka, że niedźwiedź stwierdził mały, żeby zrobił lepszy rosołek, że jego sołki są lepsze. Na co stwierdziłem, że zachowuje się jak babcia Ania na odmiany, co jak idzie do knajpy, to krytykuje, że ona trochę lepiej, że w ogóle wszystko jest do bani, z proszku i z torebki. Powiedziałam, że jest delikatny i że... Więc stwierdzamy, że jednak pewne wspólne cechy genetyczne są i to jest jakby dobry znak. To jest tutaj, no bo ja się zacząłem martwić, że tu nie ma podobieństw charakterologicznych, a jednak są, więc to cieszy, to cieszy. Więc smacznego miłego spożywania mojego pysznego barszczyku. Analogicznie w temacie drugiego dania niedźwiadek stwierdził, że jak się pani pytała, czy jest schabowy, to oczywiście, że jej, no bo przecież to... A, dziękuję bardzo, bardzo dziękujemy. A ten kurczaczek to jest mój. Potem stwierdził, jak zobaczył wielkość schabowego, że może jednak się zamienił. To jest dowód naukowy na to, że kobieta zmienną jest. Jedno mówi, a drugie robi. No nie przewidziałam, a nie widziałam, jakie pani ma, co pani trzyma w rączkach, nie? Ale dobrze, ale ja sobie zamówiłam schabowego, Aha. a później, że się zamienię z tobą, no to już inna już. Więc to się nazywa wyzysk w XXI wieku. No po smaku są nawet dwa kawałki, no możesz sobie zjeść więcej kawałków, jakbyś sobie tego zamówiła. O, to się nazywa eksport, tak? O, patrz Państwo, tak wygląda demokracja. No. Ja w sumie się nawet nie zdążyłem zająknąć, a już mam, prawda, mam schabowego i już. Najedzeni, brzuszki pełne, tak? I jedziemy dalej, tak? Miejsce godne polecenia pani kochana? Godne polecenia, Godne. smaczne, świeże, porcje duże, nie zjedliśmy wszystkiego. Pani miła, faktycznie wszystko było, Pytała, tak jest. opowiada i tak dalej. No, były bardzo dobre desery, ale no, przy takiej ilości to w ogóle jest. Nie do jak przejedzenia. ktoś ma ochotę tam jeszcze zjeść deser, to jednak nie może zamawiać i zupy i drugiego, bo fizycznie Nie da rady. będzie w stanie Albo zjeść. zupa, albo deser, no jest tak Tak. bardziej poważnie. No dobrze, to my jedziemy dalej. Jak widać, chmurki trzymają, a upał zdecydowanie zelżał. 16. Zelżał upał, więc już jesteśmy miło ochłodzeni i gotowi na warszawskie klimaty. No właśnie objeżdżamy od południa Kielce, żeby dojechać do ekspresówki na Warszawę. No i takie oto piękne słoneczko nas tu, proszę Państwa, żegna. Taki miły akcent końcowy
na koniec wycieczki, wyprawy. To same wyścigowe. Wyścigowcy lokalni, tak, mistrze lokalni. To sobie żeśmy zrobili małe podsumowanie z Monisią różnych elementów tej wycieczki. Ja może daruję sobie podsumowania, bo to się mija z celem, ale generalnie mówiąc krótko, zadowoleni jesteśmy z przebiegu wyprawy. Wszystko się odbyło planowo, z moimi wyjątkami, a to były marginalne kwestie, zwłaszcza w porównaniu do lat minionych, kiedy niespodzianki, jakie nas spotykały, miały większy kaliber i więcej zamętu i chaosu wprowadzały i wymagały spontanicznego przeorganizowania wycieczki na żywo, tak jak miało to miejsce 2 lata temu. To mam szczególnie na myśli, bo rok temu było z kolei planowo, ale było z kolei bardziej, byśmy stwierdzili to dzisiaj, wspólnie intensywnie, więcej samochodowo, mniej odpoczynkowo, więc jakby w tym roku te 4, czy tam ile tych dni było? 5 noclegów, 5 dni. 5 noclegów, 4 dni pełne w Sozopolu i 4 noclegi, 3 dni w Stambule na pewno jakby dobrze zrobiły na aspekt odpoczynkowy. Wszelaki, mimo że nie miała Monisia Bidula basenu w Stambule, to się opalała i tak przy okazji, chodząc po ulicach, więc można to zaliczyć też te dni nawet do dni smashingowych. No ale no oczywiście na tle mistera Hebana to jeszcze Ci daleko zostało, no ale to praktyka czyni mistrza, jak mówimy, za rok może jakieś tipy od mistera Hebana podłapiesz, jak to się robi, żeby tak się ładnie schebanić i może lepiej to pójdzie. Więc generalnie się udało, zadowoleni, wypoczęci i generalnie na plus. Mam nadzieję, że ten film jakoś się uda sensownie obrobić, że będzie on nadawał się do oglądania, ale to czas pokaże, więc bądźmy cierpliwi, zobaczymy jak to wyjdzie. Póki co wracamy do drogi, mam nadzieję wjechać na tą drogę, powiedziałem, ekspresową i ostatnią trasę do Warszawy już bardziej podgonić. Wszak godzina już całkiem późna. Mituś tam biedny czeka, głodny czeka na kolacyjkę zapewne. Mamusia stęskniona za synkiem oczywiście też. No a już na poważnie mówiąc, mamusia to też do pracy atakuje, a zresztą też w związku z tym, więc pasowałoby się jednak w miarę po ludzku wyspać, żeby jutro w tej pracy głupot ze zmęczenia, niewyspania nie narobić.